Cześć, witajcie. Kontynuujemy nasz bursztynowy cykl. Ostatnio pokazałem Wam składniki, jakie udało mi się przygotować do nadchodzącej serii perfum. Natomiast jeden wyjątkowy składnik sobie zostawiłem, a dziś Wam o nim opowiem i pokażę, w jaki sposób go przygotowuję. Jesteście ciekawi? To zaczynamy! Czym właściwie jest bursztyn? Jest to skamieniała licząca sobie dziesiątki milionów lat żywica drzew. W przypadku naszego bursztynu bałtyckiego jest to konkretnie żywica gatunku Pinus sucinifera, czyli takiego prehistorycznego przodka naszej współczesnej sosny. Dotąd w tej serii pokazałem Wam składniki bazujące właśnie na naszym bałtyckim bursztynie. Natomiast słuchajcie, w innych regionach świata też występuje bursztyn. Mnie zaciekawił konkretnie jeden, ponieważ usłyszałem, że podczas szlifowania wydziela on bardzo wyrazisty i przyjemny zapach. I popatrzcie sobie teraz tutaj. Jest to niebieski bursztyn z Dominikany. I chociaż nie widać tego pewnie w tym oświetleniu, to słuchajcie, rzeczywiście jak go sobie obejrzymy pod słońcem, albo na przykład naświetlimy dobrze UV, widzimy jak jego powierzchnia mieni się takimi błękitnymi refleksami. Z tego powodu jest też wyjątkowo ceniony w jubilerstwie, słuchajcie, jest to właściwie najdroższa, najcenniejsza odmiana bursztynu na świecie. Jego ceny są porównywalne z cenami złota. To pewnie też dlatego, że jest wyjątkowo rzadki, jest pozyskiwany w jednym miejscu na świecie, kopalni niedaleko miasta Santiago na Dominikanie. I w przeciwieństwie do naszego bursztynu bałtyckiego, to słuchajcie, to jest żywica drzewa gatunku Hymenea protera i jest to drzewo liściaste. Pomyślałem sobie, że już samo to musi dać jakieś wyraźne różnice w zapachu w stosunku do naszego bursztynu. Natomiast na tym moje informacje się kończyły, ponieważ jest to bardzo niszowy składnik właściwie. Poza zastosowaniem jubilerskim to ciężko znaleźć jakieś informacje na jego temat. Prawdopodobnie nikt nie próbował z niego w ogóle robić jakiegoś ekstraktu, czy tym bardziej wykorzystać go do perfum. Pomyślałem sobie więc, że trzeba zamówić trochę tego bursztynu. Nie było to wcale łatwe, musiałem go importować aż z Kanady. I jak on w końcu do mnie przyszedł i otworzyłem paczkę, to słuchajcie, byłem mega zaskoczony. Tak jak nasz bałtycki bursztyn w surowej formie praktycznie nie ma zapachu, tak ten ma. On jest, słuchajcie, wyraźnie słodki, jest taki aksamitny, lekko pylisty, przypomina mi trochę zapachem irysa. Bardzo mnie to zaciekawiło i teraz pozostało mi tylko znaleźć jakiś sposób, jak wydobyć z niego ten zapach. I to jest coś, co teraz właśnie chcę Wam pokazać. Wezmę sobie tylko telefon i przejdziemy sobie kawałek. OK. I popatrzcie sobie tutaj. Tutaj dzieje się magia. To jest tak zwany ekstraktor Soxhleta. W takim aparacie możemy na małą skalę prowadzić ekstrakcję różnych surowców. Poniżej w kolbie znajduje się nasz rozpuszczalnik, który podgrzewamy na mieszadle. Wyżej zaś jest komora, w której znajduje się nasz bursztyn, który uprzednio, słuchajcie, sproszkowałem. I teraz jak to działa? Podgrzewamy sobie taki rozpuszczalnik, on sobie paruje i tędy tym przewodem do góry biegnie sobie aż napotyka chłodnicę. W takiej chłodnicy on się skrapla i skrapla się, zobaczcie tutaj, prosto do tej komory z naszym bursztynem, wypłukując z niego wszystkie nasze substancje zapachowe, które chcemy w ekstrakcie. Kiedy on osiągnie odpowiedni poziom, tym syfonem z automatu cały ten nasz rozpuszczalnik wraca z powrotem do kolby i proces się powtarza. Z powrotem on paruje do góry, skrapla się, wypłukuje kolejną partię tych naszych surowców zapachowych z bursztynu i wraca dalej. Robimy sobie takich cyklów kilka, czasami kilkanaście, w zależności od substancji. Później ja w przypadku tego bursztynu jeszcze zmieniam rozpuszczalnik. Chodzi o to, żeby jak najszerszą gamę tych surowców z bursztynu wydobyć. I dopiero kiedy mamy w kolbie nasz rozpuszczalnik razem z tymi wszystkimi aromatycznymi substancjami, wtedy muszę odseparować ten rozpuszczalnik, odparować go i zostaje nam ekstrakt bursztynowy. Proces taki może nie wydaje się jakiś bardzo skomplikowany, natomiast jest dosyć żmudny, czasochłonny. Natomiast na koniec, słuchajcie, otrzymujemy nasz ekstrakt bursztynowy. I teraz zamierzam powiedzieć Wam, jak on dokładnie pachnie. Zaplikujmy go sobie, słuchajcie, na bloter, żeby lepiej wyczuć zapach. Jest on, słuchajcie, zupełnie inny od tych naszych poprzednich składników bursztynowych.
czuć w nim swego rodzaju paradoks, ponieważ z jednej strony mamy tą specyficzną słodycz, która była wyczuwalna jeszcze w surowej formie, natomiast teraz pojawiła się też wręcz taka lekka goryczka. Pachnie on, słuchajcie, bardziej drzewnie niż balsamicznie. Trochę kojarzy mi się z zapachem jakiegoś luksusowego drewna, na przykład z hebanem albo z mahoniem, ale pachnie też tak bardzo dojrzale, szlachetnie. Jest w nim gdzieś w tle wręcz taka lekka dymność, ale nie taka ogniskowa, tylko bardziej taka na przykład jak w niektórych gatunkach wetywerii, gdzie w tle majaczy gdzieś ten taki szorstki, przykurzony efekt. Wąchając go, wręcz można wyczuć, że obcujemy z czymś, co posiada miliony lat, słuchajcie, bo on pachnie tak bardzo niecodziennie, tak wręcz trochę antycznie. Jest bardzo złożony i słuchajcie, też on się mega zmienia w czasie, dlatego ja zaaplikowałem sobie też go wcześniej na bloter, ma już kilkanaście godzin, więc widzicie, że to jest też bardzo trwały składnik, spokojnie może budować bazę kompozycji. I teraz on się niesamowicie zmienił. Dalej jest taki drzewny, ale zrobił się o wiele bardziej gładki, odeszła ta goryczka. Jest wręcz teraz odrobinę mleczny, kojarzy się mi z zapachem drewna sandałowego. Bardzo ciekawy, bardzo elegancki i bardzo przyjemny. Dlatego słuchajcie, właśnie to z tego ekstraktu zdecydowałem się zrobić nasz trzeci i ostatni zapach bursztynowej serii. Jak widzicie, więc mamy aż 4 różne składniki z bursztynu. Każdy z nich pachnie kompletnie inaczej. I taka też będzie ta seria bursztynowa. Każdy z tych zapachów będzie prezentował kompletnie odmienną odsłonę tego bursztynu. Zostańcie proszę do następnych odcinków, bo będę opowiadał już właśnie konkretnie, jakie kompozycje zapachowe z tymi bursztynami przygotowałem, w jaki sposób obudowałem każdy z nich, żeby podkreślić ten jego unikalny efekt. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, cześć!